Całym procesem konstrukcyjnym zajmuję się ja, czyli tutaj nasz warsztat. W tej chwili największym wyzwaniem będzie dopracowanie właśnie tutaj szkieletu kabiny. Czy będzie to Deutschwar? No nie będzie to Deutschwar. Największym problemem od samego początku jest zgromadzenie części. Gromadzenie części, czyli długie godziny spędzone niestety przed komputerem. Sam pomysł na projekt tak na dobrą sprawę jest w mojej głowie już od bardzo dawna. Posiadałem zawsze Ursusa C360. Lubiłem ten ciągnik, ale na dobrą sprawę zawsze marzyłem o tym, żeby mieć coś więcej. Kiedyś finanse na to nie pozwalały, więc postanowiłem zbudować sobie własny traktor. Całym procesem konstrukcyjnym zajmuję się ja, czyli tutaj nasz warsztat. Jeżeli chodzi o wykonanie, oczywiście nie jestem w stanie wykonać wszystkich podzespołów. Pewne rzeczy, które są dorabiane, to jest zlecane firmom zewnętrznym. Tak samo elementy do obróbki. Wiadomo, jestem po prostu ograniczony w sposób techniczny, nie posiadam wszelkiego sprzętu, który jest niezbędny do wykonania, więc tutaj tak, jak najbardziej są firmy zewnętrzne, które nam pomagają w tym projekcie. Zależało mi tutaj właśnie na uzyskaniu wsparcia ze strony Pronal Wheels, między innymi właśnie tutaj do tego przyczyniła się też gazeta Farmer.pl, portal Farmer.pl, który nawiązał ten kontakt. No i oczywiście firma Pronal Wheels bardzo pozytywnie oceniła nasz projekt, co też bardzo ja osobiście doceniam. No i mam nadzieję, że tutaj w dalszej kwestii będziemy też mogli jeszcze w jakiś sposób jeszcze się wykazać. Myślę, że będzie ich bardzo dużo, jeżeli projekt zakończy się po mojej myśli, czyli tak jak zostało to wstępnie zaplanowane i cały czas po prostu tej bazy tak jakby trzymam się, będzie to na pewno duże zaskoczenie, bo niestety padają takie właśnie określenia, że buduję kolejnego Zetora. No nie będzie to kolejny Zetor, oczywiście jest to oparte na bazie, ponieważ nie da się wyprodukować wszystkich elementów. Byłoby to zbyt kosztowne i myślę, że raczej czasowo niewykonalne, więc bazuję na rozwiązaniach stosowanych w innych ciągnikach. No wiadomo, z pracy warsztatowej też mam na tyle dużo doświadczenia, że remontując maszyny widzę, które elementy po prostu mogę spróbować dopasować, zakupuję je, no i na tej zasadzie jest to wykonywane. Jeżeli chodzi o wszelkie nowinki techniczne, na pewno będzie to ciągnik zbudowany jeżeli chodzi o hydraulikę. Chcemy to zbudować na elektrohydraulice. Cały ciągnik ma być oparty na jednym podłokietniku, który będzie sterował nam wszystkimi funkcjami, więc tu będzie naprawdę bardzo mocno zaawansowany technicznie. Jeżeli wszystko pójdzie też po naszej myśli, będzie miał wyświetlacze, nie będzie posiadał klasycznej deski, tylko będzie to na zasadzie tabletów, wyświetlaczy. Natomiast jeżeli chodzi o ogólną konstrukcję mechaniczną, jest wprowadzonych masę zmian, ale są to takie zmiany, które w każdej chwili możemy wrócić do wersji tak zwanej prostej, gdyby ewentualnie coś stwarzało nam problem, no ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Silnik jest całkowicie przebudowany. Jest to podzespół, który mam nadzieję, że nie stworzy mi większych problemów w późniejszym czasie, ponieważ tak, silnik jest rozwiercony przede wszystkim na Toleje 102, ze względu na to, żeby zwiększyć jego pojemność geometryczną. On jest oczywiście po kapitalnym remoncie, dołożona jest turbosprężarka, zmieniona jest zupełnie pompa wtryskowa, będzie dołożony intercooler, zupełnie inny pakiet chłodnic, klimatyzacja między innymi. Staram się, żeby to był prosty silnik nadal, ale on jest praktycznie przebudowany, cała góra silnika jest przebudowana zupełnie od nowa. Jeżeli chodzi o konie mechaniczne, nie chciałbym tutaj na dzień dzisiejszy niczego prognozować, bo wiadomo, dopóki go nie shamujemy, nie będziemy tego wiedzieć. Natomiast nie strzelam w jakieś wysokie cyfry. Chciałbym, żeby ten ciągnik był użyteczną maszyną, trwałą maszyną,
taką, która nie będzie w późniejszym czasie właśnie stwarzała problemów, bo jednak duża moc ciągnie za sobą to, że pojawiają się różne inne problemy, komplikacje, chociażby właśnie z układem chłodzenia, smarowania bądź innymi, więc chciałbym uzyskać optymalną moc dla tego ciągnika. Myślę, że w granicach 80-90 koni w zupełności powinno mi wystarczyć. Jeżeli chodzi o kwestię wizualną, oczywiście w tym momencie mamy maskę z Deutscha, która jest maską przymiarkową, więc kolor tutaj nie gra w zupełności roli. Jeżeli chodzi o wygląd, ma być to wygląd nowoczesny, natomiast chciałbym, żeby on nawiązywał właśnie do pierwszych Ursusów, czyli tych tak zwanych pomarańczowych. Oczywiście zmieniamy te barwy, żeby to było jak najbardziej współczesne. Więc korpusy szare, będzie to taka dosyć jasna, powiedzmy, szarość. Jeżeli chodzi o felgi, właśnie to są w tym kolorze, tutaj właśnie takiej, no ciężko powiedzieć, bieli. Oryginalnie tam zawsze była taka tak zwana kość słoniowa, no tutaj chcemy to troszeczkę zmienić. No i pomarańcz, tutaj jeżeli chodzi o wizualizację, przedstawioną właśnie przez firmę Proneo Wheels, bardzo mi przypadła osobiście do gustu i myślę, że pójdziemy mniej więcej właśnie w tą tonację, żeby zachować troszeczkę nawiązanie do dawnego oryginału, ale żeby jednak to wszystko wyglądało na dzisiejsze czasy tak bardziej współcześnie. Jeżeli chodzi o to, czy będzie to Deutschfahrt. No nie będzie to Deutschfahrt, no niestety, no w pewnym sensie będzie przypominał wizualnie tą maszynę, ale chociażby będzie różnił się kolorystyką. No tak jak mówię, no pewnych rzeczy nie jestem w stanie przeskoczyć przy projekcie prowadzonym w garażu, gdzie nie mam możliwości stworzenia własnej kabiny, stworzenia własnej maski, ponieważ no, ja jestem też mechanikiem. Bardzo chętnie chciałbym zmienić pewne rzeczy, ale no niestety, no musimy też myśleć w sposób realny. No nie będzie to Deutsch. Wizualnie być może, że troszeczkę będzie go przypominał, ale bazujemy tutaj na Ursusie C360, więc konstrukcyjnie ma być to Ursus przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o to, że on nie nawiązuje w żaden sposób do poprzednika, no niestety, to ma być pewnego rodzaju rewolucja, a nie ewolucja. Na ewolucję już czasu nie ma, jesteśmy 30 lat powiedzmy do przodu, więc tworzymy pewnego rodzaju rewolucję. Największym problemem od samego początku jest zgromadzenie części. Gromadzenie części, czyli no, długie godziny spędzone niestety przed komputerem, poszukiwanie elementów. Wiele elementów jest naprawdę unikatowych, chociażby wspornik przedniej osi, który pochodzi z ciągnika indyjskiego Solis. Jedną, jedyną sztukę znalazłem w kraju, naprawdę bardzo duży fart, więc no, głównie to. Natomiast drugą kwestią jest dorabianie elementów. No niestety, ale muszę bardzo długo czekać na wykonanie wielu elementów. No i to też automatycznie niestety, ale wydłuża czas budowy tej maszyny. W tej chwili największym wyzwaniem będzie dopracowanie właśnie tutaj szkieletu kabiny i już pomalutku myślę, że jeżeli dogadamy temat też z kooporantem, będziemy wykonywali wnętrze kabiny i wykańczali ją. Natomiast ja jako tutaj od strony mechanicznej w tej chwili będę musiał zdemontować przekładnię, bo to jest już w zasadzie ostatni podzespół, który wymaga wykończenia czysto mechanicznego, czyli uzupełnienie go w półbieg, ponieważ jest to kluczowy element, który chciałbym, żeby w tym ciągniku właśnie się pojawił. No i tutaj też będzie niestety, ale żmudny etap mierzenia, wykonywania właśnie wszelkich pomiarów, przenoszenia wałków, wykonywania przede wszystkim tych elementów. Więc no, na chwilę obecną najważniejsza będzie kabina i dokończenie skrzyni. Na dzień dzisiejszy planujemy wystawiać tą maszynę, czyli pokazywać tą maszynę szerszej publiczności. Jeżeli wszystko będzie ok, no to jak mówię, wystawy,
i tego typu właśnie imprezy, gdzie będzie na pewno można go obejrzeć. To nie będzie ciągnik, który będzie schowany, ukryty. Chcemy go właśnie pokazywać, żeby pokazać możliwości, jakie tkwią w tego typu maszynach. Nie jest, żeby nie marginalizować po prostu tego typu ciągników. To jest naprawdę bardzo dobry ciągnik rozwojowy i możemy z niego zbudować coś fajnego. Ronar Wheels. We drive your business.